Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms, z tej strony Optimus. No i co? Nastał temat mojego KVK. Dobieranie już mamy za sobą. Większość widzów przypuszczam, że tam już jak przeglądaliście nasze dobieranie, bo też masz dostęp do różnych stron. Widzieliście, jak to mniej więcej wygląda. Na pewno nie wiecie, też może nie do wszystkich dotarło, z kim gramy, jeśli chodzi o kamp i koalicję, więc to sobie tutaj to wszystko od razu omówimy. Omówimy też moje spostrzeżenia a propos tego. Nie będę wam mówił, że jest cudownie, nie będę mówił, że jest fajnie, bo ja mam trochę inne, po prostu od jakiegoś czasu mam dziwne, sceptyczne podejście do obozu ziemi, ale to zaraz do tego wrócimy. Zobaczmy sobie po prostu, jak to wygląda u nas. Tutaj macie od razu statystyki. Jak możecie zobaczyć, o sekundka. No to jesteśmy w obozie wiatru. Po lewej stronie mamy oczywiście wodę, mamy ogień i ziemię, klasycznie Heroic Anthem. No i gramy lewo na prawo, czyli wiatr z ziemią na ogień z wodą. Ja, szczerze powiedziawszy, byłem bardzo za tym, żebyśmy grali bardziej góra na dół. Nawet pisałem z paroma znajomymi z różnych KDE. Zresztą tutaj zaraz też o tym wspomnimy, bo jest trochę osób, które tutaj gra. Wiem, że są też chyba Polacy w niektórych królestwach, z tego co się tak szybko dowiedziałem. To, że mogę powiedzieć tylko tyle, że naprawdę myślałem, że to dobieranie będzie lepsze. Pierwsze w ogóle, jak tylko tam gdzieś o 2 w nocy poszło, z kim mamy, i jak tylko zobaczyłem no, królestwa, które już znam, wcześniejszy KVK, no i też dostałem info, że 2416 no jest to królestwo, które się jest praktycznie dead królestwem, czy przepraszam, 2941, tak, 2941, źle powiedziałem. 2941 jest to dead królestwo. I się dowiedziałem, że tam wygląda średnio, zresztą tam ponieważ ludzie mają migrować, tam królestwo się rozpada, król gra inne KVK, w tym samym momencie nawet, no to stwierdziłem, że no to już się zaczyna fajnie. Mieliśmy tam jakieś niby informacje, że jakieś królestwa coś tam miały wygrać recovery, ale nie wiem, czy to jest sprawdzone. No i samo to, no, nie wiemy, jak 2941 się zachowa, czy będą grać, czy nie, ale z wstępnych informacji wynika, że raczej nie. No i jak popatrzyłem, przejrzałem ogólnie wszystkie królestwa, przejrzałem też te kampy. Nie będę ukrywał, zdaję sobie bardzo sprawę z tego, że ogień i woda są dużo, moim zdaniem są mocniejsi niż wiatr i ziemia. Nie będę ukrywał, że są mocniejsi. To nie jest KVK jak ostatnich, gdzie byłem naprawdę pewny tego, że będą fajne walki, będziemy mogli walczyć o gwiazdę. Tu po prostu uważam, takie jest moje podejście, może mieć Z5 lub to też się gracze zdziwi, czy też pre-KVK, odcinek jest nagrywany przed pre-KVK, więc zdziwi mnie to i nagle powiem, wow, kurde, jednak to coś tutaj będzie grane. No to będę bardzo zadowolony, ale w tym momencie no, mam mniejszy entuzjazm akurat do tego KVK niż do poprzedniego. Tu wiem, że są różne królestwa, wiem, że mamy 1029 przeciwko nam w Z5 jest to bardzo mocne królestwo. Tam mi się zdaje, że to jest bardziej to KDK, tak wiecie, wynormowane, w miarę poukładane, tak ja mam takie odnoszę wrażenie. Apocalypse Gaming pewnie kojarzycie, on bierze i robi dużo live'ów, zresztą pisałem już z Apo, z Lambeu, który też jest youtuberem. Pisaliśmy ostatnio sobie na content kreatorach i też na priva w grze. No, ogólnie jest dużo królestw, 5 królestw w kampie, dużo moim zdaniem. Niektórzy mnie pytali, czy to, że poszliśmy na Heroic Anthem, czy to jest dobry wybór, czy nie lepiej było pójść zagrać sobie na Brytanię. No ale wiadomo, tam też nie wiem, na kogo byśmy trafili. Zresztą tam na Brytanię szły bardzo mocne królestwa.
No, sami sobie możecie ocenić, jak wygląda to KPK-owo. No, ogólnie z ziemią nikt nie chciał być. Wyszła taka informacja, że nikt z ziemią nie chciał być, z tego co wiem od właśnie z 1.0.29. Była taka informacja, że no, głównie się nastawiali na ziemię, znaczy przepraszam, na ogień, z tego względu, że u nas w kampie jest jakieś królestwo, które kiedyś tam zdradziło ponoć na KVK, no a z ziemią nikt nie chciał grać, ponieważ ponoć tam są jacyś gracze, którzy są toksyczni, głównie mi wymienili Królestwo 3575, nie wiem, bo są teraz moi sojusznicy, ale nie wiem jak to tam wyglądało, czy to prawda, te plotki, czy tam wchodzą, no na papierze moim zdaniem takie królestwa jak 3309, 1501 są naprawdę niezłe, zresztą po KP. Tutaj jak porównacie KP, no to mamy, ziemia wygląda najsłabiej, potem jest w sumie wiatr pod względem KP, woda i ogień, więc jak ktoś mi tam twierdził, że taka gra góra na dół nie byłaby fajna niż z lewej na prawej, z lewej na prawej jest bardziej to korzystne, no to się z tym nie zgodzę, no bo woda, znaczy wiatr ma mniej też siły i to jest duża różnica. I mi się zdaje, że to było właśnie bardziej unormowane góra na dół. No i co, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. No mamy sojuszników z 1824, którzy są mocnym KD. 2941 też wiem, że kiedyś coś tam popykało. No zobaczymy jak tam sobie inne królestwa. No 2416 to jest chyba... Znaczy no 2941 wiecie jaka jest sytuacja. 2416 no to tam jak przeglądałem nie urywało, jakby tak powiedzieć, tyłka, jeżeli chodzi o grę. No po drugiej stronie mamy KD, które jest 1029, no woda jest bardziej zbalansowana moim zdaniem. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w Openfieldzie, czy będziemy dawać sobie radę w balu, czy w ogóle tu się uda z S pluskę zrobić. No wybaczcie, że moje takie jest specyficzne podejście do tego, ale no nie czuję się komfortowo w tym KVK. Uważam, że no jest dobieranie tu akurat było może nie zrąbane, ale bardziej to, że ta dyplo tak no ułożyli bardziej pod siebie, mi się zdaje tak KVK, nie? Po ogień z wodą, no bo to nie ma balansu. Ja nie przeskoczę tego, że tam ktoś tam mi tłumaczył, że ta balans jest, bo tak to działa, bo tam pisałem właśnie też z niektórymi graczami z wody. No nie ma balansu moim zdaniem. No i na tym KVK będziemy mieli w sumie chyba 3 youtuberów, o których wiem. Będzie Lambeu, będzie Apokalipty. Na 2098 niedawno migrował Shaggy Gaming, sorry. Shady Gaming, dobrze mówię? Tak, Shappy Gaming, przepraszam, Shappy Gaming, ja zawsze mylę Shappiego. Shappy Gaming migrował tam, więc no też będzie grał. Shappy grałem kiedyś przeciwko niemu jak był w 1.079, tam był też Gainza Gaming, potem Shappy grał w 8.13.46, to mi się zdaje, że tak gdzieś tak chyba grali razem, albo tam było chyba 3.065, albo 3.060, nie, 3.1.65 chyba tam grał. No miał tam swoje też przejścia otwaraniowe, jeżeli chodzi o KD. Kurde, no ja będę liczył na tą ziemię, że postawią się ogniowi i wygrają. No i ogień niby wygląda tutaj, że ma 3 bardzo dobre królestwa i 2 bardzo słabe, nie? Więc w ogóle z 2.1.47 ma w cholerę w siłę, a ma bardzo mało KP. 2.394 ma bardzo dużo siły, ma też dużo KP. Znowu porównanie do 3.309 i 15.01, no to jest, no mamy troszeczkę tych tutaj też zamków na 25 poziomie. Pytanie jak to będzie wyglądało z farmami Żydziofiela. No jakie mamy też, wiecie, aktywność, bo tu to KVK można wygrać z nieaktywnością moim zdaniem, że tu musi być dużo lepsza aktywność niż przeciwników i jeżeli nie będziemy jakiegoś mega downtime'u, to jest opcja to wyciągnięcia. Tak samo tyczy to się ziemi i w Kingslandzie mi się zdaje, że w tym momencie to tylko ilością, aktywnością będziemy mogli to jakoś wygrać, ale tak, z tego co przeglądałem, naprawdę nie jestem do tego nastawiony jakoś bardzo mocno, nie? Jakoś bardzo super, że mamy szansę wygrać, będziemy najlepsi. Znaczy inaczej, szansa jest zawsze, ale że wiem, że jest ten komfort, że jednak będzie to Z5, pas 7, czy ta ołtarze lub też Kingsland będzie po prostu wygodny i damy sobie radę. No niestety, taki sceptyczizm mam tutaj.
Jeżeli chodzi o samą KVK, wiem, że tam też chyba mapkę, tam coś Lambel mi podesłał. Tak mniej więcej to wygląda na mapie, jeżeli chodzi o kadeki. Wybaczcie, że to jest trochę gorsza jakość, no ale tak to mniej więcej wygląda. Akurat 10.29 jest na zaznaczone chłopaków. Kurde, naprawdę ciekawe KVK, ale też moim zdaniem ciężkie. Wiecie, ja jestem bardzo ciężki, bo kurde, to jest chyba 5. KVK, gdzie dostaję ziemię i jest ciężki temat. 2 KVK temu nie miałem ziemi, a znowu ziemia wyglądała mega na papierze, nie? I nie spodziewałbym się, że chciałbym wtedy, wiecie, wtedy ziemi, że nie chciałbym wtedy ziemi. No ale to co się stało, to kto oglądał to ten wie, co się spodziało, prawda? No i co, no i teraz pozostaje mi tylko poszarżować, podziałać. Tutaj jest dalej drugie miejsce, więc tam drugie miejsce zrobiliśmy w tym zaopatrzeniu. Nie jest tak źle. No i teraz mi zostaje tylko, wiecie, poczekać, zobaczyć co tam się wykmieni. Jak będą wyglądały nasze walki z 5, czy będziemy sobie dawać radę. No i potem ocenimy, czy w ogóle to miało sens, czy po prostu to będzie jakieś KVK, gdzie w ogóle te S plusy tiera, jeżeli chodzi o walki, zrobimy. Naprawdę, no mam tam parę wątpliwości co do różnych królestw. Nie wiem jaka jest aktywność. Z chłopakami jak rozmawiałem, mówili, że będzie dobrze, więc no trzeba mieć jakiś tam ten mały pozytyw co do tego. Jeżeli chodzi o moje KVK. No ale no sami sobie ocencie. Macie statystyki, znacie niektóre pewnie królestwa. Gdyby to 2-9-4-1 grało i naprawdę byliby grywalni i byliby aktywni, nie dochodziłby nas sły, że słuchaj, tam się tam dzieje tak i tak, tam królestwo upada i tak dalej, to przypuszczam, żebym patrzył na to bardzo ale już ja byłem w takich sytuacjach parę razy i ja już po prostu nie patrzę na to KVK versus 5 królestw versus 5, tylko patrzę bardziej jako takie powiedzmy, nie wiem, 4-4,5 versus 5, nie? Ale zobaczymy jak to będzie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał. Taki odcineczek na temat tych właśnie statystyk, mam nadzieję, że wam się przyda, że pokażę wam jak to wszystko wygląda. No potem co już z KVK będziemy coś nagrywać, sprawdzimy sobie jak tam będziemy działać w Zaginionym. Jak tam te pakiety KVK technologia będzie na pewno zrobiony odcinek, jak mniej więcej tu inwestować, tak ja inwestuję w Openie. No i co? Trzymajcie się ekipo, do zobaczenia. Elo.